jest Citroen DS5. Ale nie tam jakiś zwykły. Seria limitowana, 1955. Powstanie tylko 955 sztuk tego auta. 60 lat temu na paryskim salonie samochodowym zadebiutował pierwszy DS. Był ekstrawagancki, futurystyczny, odważny i kompletnie stuknięty. Wygląda jak coś, co zrodziło się w Jetsonach, a ilość nowoczesnej technologii, jaką w sobie miał, sprawiała, że psuł się równie często, co zachwycał. Jego aluminiowa maska w swoich czasach była jedynym tego typu rozwiązaniem na świecie. Ludzie oszaleli na jego punkcie. Nazwali go Dieu, z francuskiego bogini. Ale czy nowy DS5 ma z nim cokolwiek wspólnego? Nie bardzo, ale to nic szczególnie złego. Stary DS był stylizowany na jazdę psychodeliczną z kołami schowanymi za osłonami. Ten ma równie niebagatelną stylistykę, jednak jest dużo przyjemniejszy dla nowoczesnego oka. Mówiąc prościej, jest po prostu piękny, jak na boginię przystało, a przy tym na tyle zadziorny, by pokazać środkowy palec wszystkim jego niemieckim konkurentom. Myślę, że możemy się polubić. Wnętrze również zdaje się drwić prosto w niemrawą twarzyczkę Szwabów. Wiem, że ze strony ergonomicznej to typowy Francuz, po pierwsze ma być ładnie i jest bardzo ładnie, a dopiero później wygodnie, ale ten kokpit zdaje się gładzić Cię po głowie i mówić: a teraz jesteś pilotem myśliwca, baw się dobrze. I te przyciski nad głową. Nie służą do obsługi interkomu, ale można nimi zasłonić i odsłonić przyszklony dach. Jeden nad głową kierowcy, jeden nad głową pasażera, jeden nad tylną kanapą. Z rzeczy bardziej oczywistych mamy tutaj dwustrefową klimę do obsługi, której są aż 4 przyciski. Nie wiem, co robi który, ale się świecą, więc chyba działają. Jest to, które wygląda, jak było namalowane, a to są wygraberowane znaczki DS. Musielibyście dotknąć, żeby wiedzieć, o co mi chodzi. Jest fajnie. W tym wnętrzu naprawdę można dostać erekcję. Jeżeli oczywiście kogoś kręcą takie rzeczy. Prowadząc DS5 można poczuć się naprawdę wyjątkowo. Po pierwsze, macie przed sobą ten zacny celownik, na którym wyświetlana jest Wasza aktualna prędkość oraz dane a propos tempomatu, a po drugie, bo jest to po prostu wyjątkowy samochód. Kokpit rozpieszcza oko, siedzenia rozpieszczają tyłek, no i hamulce też są całkiem niezłe. Gałki oczne wypadły mi prawie. Z początku można odnieść wrażenie, że jest wielki jak Boeing 747, lecz to z czasem mija. Mamy celownik jak F-16. Jestem pilotem myśliwca. Jezu. Ja wiem, że to jest boczna droga i nie jest za szeroka, ale serio, tak wolno. Jedź! Jedź! W moje ręce trafiła nie najbardziej wyrafinowana wersja silnikowa, bo diesel o mocy 160 koni. Nic szczególnie porywającego, wiadomo, diesel, ale radzi sobie z masą 1,5 tony tego jednak dość sporego samochodu. Wiadomo, że pod maską za dużo się nie dzieje, bo dużo plastiku, jak we wszystkich nowoczesnych samochodach. Lecz gdy zamkniemy maskę, naszym oczom ukazuje się piękna sylwetka, długie, pociągnięte na nadkola lampy, chromowane listwy, właściwie na całej długości samochodu, złoty znaczek wersji limitowanej. Nic, tylko podziwiać. Po pierwsze, wygląd. Do bagażnika dostać się możemy na 3 sposoby. Przyciskiem przy kierownicy, na kluczyku, bądź zlokalizowanym tutaj nad tablicą rejestracyjną. Gdy już dostaniemy się do przestrzeni bagażowej, mamy całkiem sporo miejsca na dużo sera i wina. Przyczepić można by się jedynie do wysokiego progu, ale jak już mówiłem, wygląd przede wszystkim. Nie wypada. Jak zwykle znajdzie się przynajmniej jeden szkopuł. W tym samochodzie to prowadzenie się po zakrętach.
przy prędkościach, nazwijmy je miastowych, nie ma większego problemu, lecz jeżeli tak jak ja lubicie od czasu do czasu wyskoczyć na boczną drogę i złamać kilka przepisów, to możecie być dziewka rozczarowani. Jakoś kierownica nie daje mi wystarczająco dużo sygnałów, przez co nie potrafię poczuć się w nim pewnie. Tego tył zachowuje się jak ja po półlitrówce. Gdzie go popchniecie, tam pojedzie. Jak każdy problem, ten także ma swoje źródło, a jest nim rodzaj zastosowanego zawieszenia, czyli belka skrętna, która jest dobra do starego Golfa, ale nie do samochodu aspirującego do klasy premium. Tak jakby inżynierowie Citroena nagle zapomnieli, że istnieją lepsze rozwiązania. No panowie, bądźmy poważni. DS w wersji wyposażenia, na której oparty jest ten egzemplarz, kosztuje około 130 000 z tym silnikiem diesla. Jednak jest to edycja limitowana, więc cena wzrasta do 155 000. Sporo, ale co za to dostaniemy? Światła DS LED Vision, pakiet premium z systemem monitorowania martwego pola, ekran dotykowy, nawigację, czujniki i kamerę parkowania, jak również możliwość odpalania bez wyciągania kluczyka z kieszeni i ten cudowny wyświetlacz na desce rozdzielczej, który sprawia, że mam wrażenie, jakbym zaraz miał ostrzeliwać bazę wroga w Battlefieldzie. Ponadto otrzymujemy skórzaną tapicerkę, której nazwy nie potrafię wymówić, a która ma niesamowity design za bagatela 12 000, alufelgi i kolor niebieskiego atramentu. A teraz powiedzcie mi, że tej nazwy nie wymyślił Francuz. Razem te opcje kosztowałyby grubo ponad 25 000, więc właściwie to promocja. Pytanie, czy ta promocja jest komukolwiek potrzebna. Dla zwykłego nabywcy samochodów? Nie, ale zawsze znajdą się fanatycy marki z głębokimi kieszeniami, którzy docenią chlubę posiadania serii limitowanej z certyfikatem. Prawda jest taka, że gdyby Citroen zastosował w tym samochodzie hydroaktywne zawieszenie z C5, byłoby to wspaniałe auto stanowiące nie lada konkurencję dla Merców, BMW czy nawet Volvo. Sam stałbym się propagatorem jego wspaniałości. A tak, muszę poprzestać na tym, że jest dobry. I tyle. Ale to wciąż bogini, więc należy się jej cześć.